Witajcie w kolejnym odcinku, gdzie przeszłość na tym kanale spotyka się z teraźniejszością. Dzisiaj zabiorę Was do nieco innego miejsca niż zwykle, które przez wieki było centrum władzy, kultury, nauki, a także symbolem trwania i niezależności. Miejsca, które zna każdy miłośnik historii Polski, być może chociaż powinien, bo mówię tutaj o zamku w Lidzbarku Warmińskim. Po pierwsze, nie jest to tylko architektoniczna perła gotyku, ale również przestrzeń, w której rozgrywały się wydarzenia kluczowe dla historii Warmii, a nawet całej Rzeczypospolitej i zakonu krzyżackiego. W trakcie tego odcinka poznacie jego dzieje od czasów plemiennych, a jakżeby inaczej, przez krzyżacką ekspansję, złoty wiek biskupów warmińskich na czasach nowożytnych kończąc. Zatem, zanim na tych ziemiach pojawił się zamek, zanim przybyli krzyżacy, zanim padły pierwsze chrześcijańskie modlitwy i dźwięk dzwonów, Warmia była domem plemienia Warmów. Kim byli Warmowie? Dzisiaj zalicza się ich do części tzw. Prusów, czyli Bałtów zachodnich, ludów bardziej spokrewnionych z dzisiejszymi Litwinami i Łotyszami aniżeli Polakami. Nie byli też Słowianami. Ich język, religia i obyczaje znacząco różniły się od wszystkiego, co później wniosło całe chrześcijaństwo i europejska cywilizacja z zachodu. Warmowie zamieszkiwali tereny dzisiejszej północno-wschodniej Polski. Ich życie skupiało się wokół przyrody. Wierzyli w duchy lasu, święte źródła, opiekunów ognia i wody. Nie budowali monumentalnych budowli, nie wznosili umocnionych grodzisk. Archeolodzy jednak odkryli liczne cmentarzyska urnowe, a także pozostałości samych osad, ponieważ byli samowystarczalni, zajmowali się uprawą roli, myślistwem, rybołówstwem i handlem, oczywiście bursztynem. Chociaż ich kontakt ze światem zewnętrznym był znacznie ograniczony, to nie był też zerowy. Znaleziska dowodzą wymiany z terenami Słowiańszczyzny, Skandynawii i Rusi Kijowskiej. Oczywiście byli też znani samym Wikingom, jako dostawcy bursztynu i cennych futer. To jednak wkrótce miało się już zmienić, bo na przełomach wieku XII i XIII Warmowie stali się celem siłowej chrystianizacji. Wcześniejsze misje, jak ta świętego Wojciecha czy Brunono z Kwerfurtu, zakończyły się tragicznie. Jednak prawdziwa zmiana przyszła w roku 1226, gdy książę mazowiecki wezwał na pomoc zakon krzyżacki, czyli tak naprawdę zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Zakon rycerski z niemieckimi korzeniami, formalnie podporządkowany papieżowi, ale z realną ambicją stworzenia własnego państwa, czego nie dokonał wcześniej w Siedmiogrodzie. Ich krucjata przeciwko poganom była brutalna, systematyczna i niestety skuteczna. W ciągu kilku dekad ziemie Warmii znalazły się pod ich kontrolą i spłynęły rzekami krwi. I tak już w roku 1234 na podstawie wydanej buli papieskiej dokonano podziału administracyjnego zdobytych terenów na 4 diecezje: chełmińską, pomezańską, sambijską i największą, czyli warmińską. W istocie rzeczy podział wyglądał tak, iż biskupi mieli władać 1/3 każdej diecezji, a zakon resztą. I pierwszy biskup warmiński, urzędujący w latach 1250 do 1278, wybrał na swoje dominium środkową część diecezji. Powołał kapitułę katedralną,
mającą opiekować się główną świątynią diecezji, czyli Fromborkiem, i czuwać nad wyborem kolejnych biskupów, a także, zgodnie z bullą z roku 1243, przekazał jej w zarząd 1/3 obszaru dominium. Z biegiem czasu dominium to podzielono na 10 komornictw, 7 podlegało biskupowi, a 3 kapitule. Ale wyglądało to tak, że biskupi mimo tego i kapituła, sprawując samodzielną władzę feudalną, korzystali tak naprawdę z opieki militarnej z zakonu, ale w zamian za to byli zobowiązani utrzymywać i w razie potrzeby wystawić własnych zbrojnych. Jednakowoż warmińskie dominium w dużym stopniu niezależne funkcjonowało w strukturach państwa krzyżackiego, aż do czasu zakończenia wojny 13-letniej, kiedy to w wyniku drugiego pokoju toruńskiego włości biskupów warmińskich przeszły pod opiekę naszego państwa. Ale po kolei, bo pierwszą stolicą dominium wcale nie był Lidzbark, a było nim Braniewo. I zniszczenie braniewskiego zamku spowodowało, że biskup Herman z Pragi w roku 1341 przeniósł swą siedzibę do Ornety, a 9 lat później kolejny z biskupów, Jan z Miśni, już do Lidzbarku warmińskiego. A czy wybór tego miejsca na stolicę dominium był przypadkowy? No z pewnością nie. To był czas, kiedy kończono wytyczać granice, przecinały się tu szlaki handlowe, także wodne, bo rzeka Łyna była spławna. I tak budowę głównej rezydencji biskupów warmińskich rozpoczął w roku 1350 biskup Jan z Miśni, gdzie 2 jego kolejnych następców kontynuowało ten wysiłek. Całość oczywiście zbudowano na wzór warowni krzyżackich. Obwiedziono rozbudowanym systemem murów obronnych z basztami i wieżami, a od południa, wschodu i północy wytyczono nawodnioną fosę, a od zachodu otaczała zamek rzeka. Wjazd pierwotnie prowadził kiedyś tutaj od północy między murzem zachodnim aż do usytuowanej na osi podzamcza południowego wieży bramnej, następnie przez podzamcze i zwodzony most nad suchą fosą i dalej tak zwanym parchamem, czyli pasem suchej ziemi między zamkiem a murem obronnym, aż do samej bramy zamkowej. I tak zamek właściwy wzniesiony w końcu w drugiej połowie XIV wieku w wyniku odbudowy po wielkim pożarze dachu w połowie XV wieku w tym kształcie przetrwał w dużej mierze i prawie w całości aż do dni dzisiejszych, z czego możemy się tylko cieszyć. Jednak zamek w Lidzbarku nie był typową twierdzą. Z czasem stał się on rezydencją duchową, pałacem, miejscem bardzo reprezentacyjnym. Salę zdobiono freskami, stropy zdobiły belki malowane w geometryczne wzory. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów są tutaj krużganki, czteroskrzydłowe z arkadami, wspartymi na filarach. To jedne z najstarszych zachowanych w Polsce. Dziś są symbolem zamku, motywem przewodnim fotografii i folderów turystycznych. Ale w czasach największej świetności zamek posiadał też bibliotekę, archiwum, oczywiście refektarz, sale audiencyjne, apartamenty biskupie i różne pomieszczenia dla gości i służby, piwnice, browar, piekarnie, dosłownie wszystko, co było mu potrzebne do samowystarczalności. Wkrótce też zamek tak naprawdę stał się siedzibą ówczesnych książąt biskupów, którzy na Warmii mieli nie tylko władzę duchowną, ale i świecką. Rządzili jak prawdziwi władcy, pobierali podatki, sądzili, prowadzili dyplomację i wbrew pozorom, mimo będąc sojusznikiem zakonu krzyżackiego, to często popadali z nimi w konflikty, a zwłaszcza od drugiej połowy XV wieku, stając się sojusznikami Królestwa Polskiego, a później Rzeczypospolitej. W całej swej historii w Zamku Lidzbarskim rezydowało aż 31 biskupów. Byli oni nie tylko przewodnikami duchowymi, ale w większości postaciami o bardzo szerokich horyzontach intelektualnych, byli to humaniści, często prowadzili też działalność dyplomatyczną na dworach europejskich. Również byli rozjemcami w sporach politycznych, czy nawet podczas toczonych wojen, a wielu z nich było mecenasami sztuki. W roku 1457 biskupem Warmii został poeta włoski, wiedzieliście o tym? Eneasz Sylwiusz Piccolomini. A rok później został już wybrany na papieża, a powinniście go znać pod imieniem Piusa II. I wkrótce też jego następca przyczynił się do zakończenia wojny 13-letniej.
I wtedy, wówczas, po przyłączeniu do korony, dominium warmińskie stało się jednym z ważniejszych terytoriów naszego królestwa, z wysokimi dochodami i wielkim prestiżem. A co z naszym Mikołajem Kopernikiem? Wśród biskupów byli zarówno wybitni teologowie, jak i pragmatyczni politycy. Jednym z najważniejszych był Łukasz van Strode. Człowiek światły, otwarty na naukę, a prywatnie, co bardzo ważne, wuj Mikołaja Kopernika. Bo to właśnie za jego czasów na zamku zamieszkał młody Kopernik, który przez 7 lat był jego sekretarzem, lekarzem oraz doradcą. To wtedy musiał zdobywać praktykę w ekonomii, administracji i co oczywiście najważniejsze, astronomii. Można powiedzieć, że Kopernik, twórca teorii heliocentrycznej, dojrzewał właśnie na zamku w Lidzbarku. Na początku XVI wieku Mikołaj Kopernik przebywał na zamku jako członek najbliższego otoczenia biskupa. Miał dostęp do wspomnianych wcześniej bibliotek, instrumentów astronomicznych, przeróżnych map. To tutaj przetłumaczył z greki na łacinę 86 listów pisarza bizantyjskiego z VII wieku naszej ery, które wydano drukiem w Krakowie na początku XVI wieku. Przede wszystkim jednak tu sformułował dowody na słuszność teorii heliocentrycznej, spisane w tzw. małym komentarzyku o hipotezach ruchów niebieskich. I ten komentarzyk w licznych odpisach wędrował przecież po całej Europie i jeszcze do końca XVI wieku. Zatem to w zamku na Lidzbarku Warmińskim w świat ruszyła genialna myśl naszego naukowca. Czy nie jest to w pewnym sensie paradoks? Mieszkając w tak uduchowionym miejscu, kiedyś stanie się autorem książki, która zostanie przez duchowieństwo zakazana. W listach pisał o spokojnych wieczorach na dziedzińcu, o czystym niebie nad Lidzbarkiem, idealnym przecież do jego obserwacji astronomicznych. I wyobraźcie sobie teraz młodego astronoma, przechadzającego się po krużgankach, które widzicie, z głową pełną pytań i wizji na temat otaczającego go całego wszechświata. To tutaj formowała się jego koncepcja świata, jeszcze nie gotowa, ale już wyraźnie inna niż dominująca doktryna Kościoła katolickiego. Również kolejny z biskupów w pierwszej połowie XVI wieku stał się sekretarzem i doradcą króla Zygmunta Starego, równocześnie będąc ambasadorem Polski na dworze hiszpańskiego króla Karola V. Pewnie nie wiedzieliście również o tym, że ten biskup korespondował z najważniejszymi osobistościami ówczesnej Europy, z Erasmem z Rotterdamu, Marcinem Lutrem i jego przyjacielem Hernanem Cortezem, późniejszym zdobywcą Meksyku. Kolejna ważna osoba przebywająca na zamku w Lidzbarku Warmińskim to oczywiście Ignacy Krasicki. Wybitny polski pisarz, ale już z doby epoki oświecenia, nazywany księciem poetów. To właśnie tutaj, na Warmii, w tym zamku stworzył swoje najważniejsze dzieła i również przebywając tu przez wiele lat uczynił ten ośrodek promienujący bardzo dużą kulturą. To tutaj zgromadził duże kolekcje dzieł malarskich, przeróżne grafiki, monety, wzbogacił i zmodernizował zamkową bibliotekę, uporządkował archiwa. Powstał także tutaj teatr dworski, dla którego pisał komedię. Również był bardzo dużym miłośnikiem i znawcą przyrody, ponieważ stworzył tutaj 2 wielkie ogrody. Za biskupa Krasickiego, a także jego poprzedników, zamek gościł wiele bardzo ważnych osobistości. Wśród nich pojawili się tacy goście jak królowie Polski, Zygmunt August, Zygmunt III Waza, Stanisław Leszczyński, ale także król szwedzki, Karol XII, również król Prus, Fryderyk Wilhelm IV, przeróżni książęta, m.in. książę Siedmiogrodów Zygmunt II Batory i uwaga, dwukrotnie cesarz Rosji Piotr III, Paweł I Piotrowicz Romanow i również oczywiście cesarz Francuzów, sam Napoleon Bonaparte. Ignacy Krasicki pozostawał w murach zamczyska do roku 1795, kiedy to otrzymał nominację na inne arcybiskupstwo gnieźnieńskie i wyjechał stąd. Również zabierając wtedy ze sobą całą bibliotekę i wszystkie cenne kolekcje. Od tej pory zamek opustoszał i zaczął podupadać. Nadeszły rozbiory, Warmia została wcielona już do Prus, biskupi utracili władzę świecką, a zamek stał się obiektem administracyjnym, potem muzeum. Z chwilą rozbiorów władze pruskie przeznaczyły cały zespół zamkowy na przeróżne cele. W okresie wojen napoleońskich służył jako szpital polowy. Były tu też koszary i magazyny, co jednoznacznie również przyczyniło się do jego znacznej degradacji. Ale czy władza pruska była aż tak zła?
Wydaje się, że nie, bo to właśnie też oni przyczynili się do jego późniejszej restauracji. Bo od wieku XIX ta gotycka rezydencja zamkowa stała się przedmiotem zainteresowania różnych historyków i także konserwatorów, a także oczywiście kolejnych artystów. W okresie międzywojennym przeprowadzono bardzo szerokie prace restaurujące budowlę. Kiedy to zamek poddano ponownej regotyzacji i także wtedy wreszcie udostępniono go w celach muzealnych. I pomimo wydarzeń w czasie II wojny światowej, chociaż samo miasto zostało bardzo zniszczone, to zamek przetrwał niemal w nienaruszonym stanie. Dzisiaj zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji gotyckich w Polsce. Przetrwał wojny, pożary, przebudowy. Można zwiedzać komnaty, co widzicie na moim filmie, kaplice, piwnice, wejść na wieżę, dosłownie wszystko. Działa to muzeum, odbywają się koncerty, wystawy, rekonstrukcje. Zamek wciąż żyje, nawet po wielu wiekach i wciąż ma do opowiedzenia wiele przeróżnych historii. O duchownych, kiedyś nim rządzących i politykach przebywających między jego murami, o Koperniku i jego rewolucyjnej teorii, o Krasickim i jego bajkach, o Warmii, krainie między wschodem a zachodem, na pograniczu kultur, idei i różnych religii. Dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę i zapraszam do komentowania pod filmem, udostępniania. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.